Cześć, siemanko, rozpoczęcie tego odcinka, próba numer 7 chyba, albo więcej. Ja nazywam się Darek, jestem z kanału Dr. E-Bike. Tutaj przede mną jest rower dosyć wyjątkowy, bo jest to rower Pole albo Polaj, różnie ludzie czytają, model Sony. Jest to rower, którego powstało tak naprawdę dosłownie kilkadziesiąt sztuk. Czy powstaną kolejne, nie wiadomo. Firma od 17 kwietnia jest w stanie upadłości. W ogóle cała historia, że mogłem przetestować ten rower na trasach w Myślenicach, jest dosyć niesamowita. Rowery marki Polaj startowały w Szczyrku, w Pucharze Świata w zjeździe, w downhillu. Dokładnie tamta sztuka startowała. Na tych rowerach ściga się Dan i Oni, dwóch chłopaków. Jeden jest z Anglii, drugi jest z Finlandii. I myślicie sobie teraz, jak to w ogóle jest możliwe, że firma, która ogłosiła upadłość, ściga się w Pucharze Świata. Wszystko to jest możliwe dzięki wspaniałemu człowiekowi, który nazywa się Phil Seton. Jest to pan, który jest szefem teamu wyścigowego od sezonu 2023. Na początku roku dowiedział się, że firma ogłosiła bankructwo, ale postanowił, że z własnych pieniędzy utrzyma ten zespół przynajmniej przez dwie pierwsze eliminacje, więc rowery marki Polaj startowały w zawodach w Fort William, teraz jechały w zawodach w Szczyrku. Oczywiście starty w Pucharze Świata są bardzo drogie. Phil był w stanie wyłożyć pieniądze swoje własne na dwie pierwsze eliminacje. Obecnie prowadzona jest zbiórka w internecie. To zbiórka pieniędzy potrzebnych na to, aby chłopaki, czyli aby Dan i Oni mogli startować do końca sezonu na rowerach w Pucharze Świata. Link do tej zbiórki znajdziecie w opisie do tego filmu. Warto wspomnieć, że team wyścigowy kierowany przez pana Setona zmienił swoją nazwę na Seton Tuning DH Team. Ale do rzeczy, miał być bike check roweru. Geneza powstania tego e-bike'a do downhillu jest bardzo ciekawa, bo tak naprawdę rower powstał na bazie tego roweru, który nazywa się Oni, i to nie jest zbieg okoliczności. Rower nazywa się Oni, dlatego że jeden z zawodników startujących na rowerach Pole ma na imię Oni. Jest to bardzo ciekawa konstrukcja, została ona pokazana światu w zeszłym roku, stworzona przez szalonego konstruktora, pana Leo Kokkonena. Jest to rower, który ma 200 mm skoku z przodu i z tyłu, typowa zjazdówka. Co ciekawe, tutaj ta rama jest taka, po prostu wszystko jest tutaj pięknie zrobione w linii prostej. Mamy tutaj wypuszczony taki element aluminiowy, dzięki któremu możemy zamontować tutaj cały support. Technologia wykonania tej ramy też jest bardzo ciekawa, bo te ramy są frezowane z dużego bloku aluminium. Robiona jest lewa połówka, prawa połówka, potem te dwie połówki są ze sobą sklejane. Rower, jak widzicie, ma miejsce na to, żeby zmieścić tutaj damper. Środek ciężkości tego roweru jest trochę wysoko, ale ogólnie rower jest całkiem lekki, więc jakoś bardzo to nie przeszkadza. Ta konstrukcja ramy, zobaczcie, powoduje to, że tutaj mamy bardzo dużo miejsca na sztycę podsiadłową, więc tak naprawdę jest to zjazdówka, do której możemy założyć wielkiego dropera i ten rower może nam służyć jako takie downduro. Ale miało być o e-bike'u. Szalony konstruktor Leo postanowił, że tutaj w tym miejscu zainstaluje silnik, a w tym miejscu zainstaluje baterię, więc te elementy zostały odpowiednio powiększone i w ten sposób powstał e-bike do downhillu. Czy taka konstrukcja ma sens? I tak, i nie, bo dzięki temu rozwiązaniu tego zawieszenia firma Pole była w stanie po prostu połączyć rzeczy w zasadzie niemożliwe, czyli zawieszenie zjazdowe, duży dropper, silnik i jeszcze wmontować tutaj baterię. Czy takie rozwiązanie ma swoje wady? Oczywiście, że ma, ale o tym opowiem Wam później. Dużo skoku z przodu i z tyłu. Tutaj mamy takie bardzo charakterystyczne wahacze. Jak to wszystko jest zrobione, że te wahacze się między sobą nie wyginają. Tutaj mają w środku specjalną ośkę, więc ten lewy wahacz z prawym jest spięty. Tak samo ośkę tutaj usztywniającą te dwa elementy mamy wbudowaną w środku tutaj w ramę. Solidne łożyska, solidne wahacze. Całkiem to jest sztywny rower. Jeśli chodzi o widelec, to mamy tutaj najnowszego boksera, czyli z tak zwanymi tymi buttercupsami, czyli widelec, który super mięciutko pracuje. RockShox powiększył średnicę goleni, bo do tej pory boksery miały 35 mm, tutaj już mamy prawdziwe 38 mm golenie, więc bardzo sztywny, porządny widelec, na którym ściga się wielu zawodników na świecie w downhillu. Jeśli chodzi o tylne zawieszenie, no to tutaj ta cała konstrukcja generuje 200 mm skoku. Mamy tutaj w tym rowerze, który należy do Phila, tak na marginesie, zamontowany amortyzator RockShox Super Deluxe Ultimate, duży, ponieważ ma aż 75 mm skoku
tłoczyska. Rower, który tutaj widzicie, jest muletem, czyli ma duże koło 29 cali z przodu i mniejsze koło 27,5 z tyłu. Czy do tego roweru można zamontować koło 2,9 na tył? Oczywiście, że można. I co ciekawe, firma Pole twierdzi, że wkładając tutaj duże koło nic nie trzeba zmieniać, po prostu wkładając to duże koło, trochę bardziej stroma nam się robi główka, kąt główki, jeszcze bardziej stroma się nam robi podsiodłówka, ale nie trzeba żadnych flip chipów zmieniać, po prostu wkładamy koło do tyłu albo 2,7,5 albo 2,9 i możemy tym rowerem jeździć. Nie będę tutaj się za bardzo rozwodził nad kołami, jest to rower dedykowany do downhillu, więc mamy tutaj aluminiowe, mocne obręcze DT Swissa freeride'owe 541, solidna aluminiowa konstrukcja, opony downhillowe z przodu, opony downhillowe z tyłu, z przodu mamy Assegaja, z tyłu mamy założonego DHR-a 2. W związku z tym, że jest to e-bike, to oczywiście w tym rowerze mamy i baterię, i mamy silnik. Polaj zdecydowało się na rozwiązania firmy Bosch, mamy tutaj założony najlepszy silnik z Boscha, najmocniejszy, czyli CX Race w charakterystycznej siwej obudowie, która doskonale pasuje do tej ramy. Jeśli chodzi o baterię, to mamy w tym rowerze zamontowaną 750. Jest to bateria, która waży 4,5 kg, jest dosyć ciężka, ale ma olbrzymią pojemność. I co ciekawe, tutaj też możemy sobie stosować mniejsze baterie. Różne są rozwiązania, możemy założyć tutaj 625 albo 500. 500 dla przykładu będzie odpowiednio krótsza, mniejsza, ale w firmie Vision Velo możecie sobie dokupić takie adaptery właśnie do 625 i do 500, które tutaj wypełniają tą przestrzeń, albo inaczej, które powodują, że 500 jest tak długa jak 750, ponieważ mamy tutaj zamontowany ten spacer właśnie z firmy Vision Velo. Ja tak się rozglądałem po tej ramie, szukałem portu ładowania, jak możemy naładować tą baterię. Jedyny sposób to po prostu demontaż tej baterii. Całe szczęście demontaż jest bardzo prosty. Wkładamy tutaj imbusa 5, przekręcamy, bateria nam wychodzi w dół, przyciskamy przycisk, wyjmujemy baterię bardzo prosto i baterię po prostu do tego roweru musimy ładować poza rowerem. Fizycznie prawdopodobnie konstruktorowi nie zmieścił się nigdzie port ładowania, tak żeby można go było sensownie w tej ramie zamontować. Phil Sutton, szef teamu wyścigowego w tym rowerze, używa napęd 10-biegowy, czyli mamy kasetę, 10, przerzutkę Deore, 10-biegową manetkę Deore. Rozwiązanie bardzo proste, bardzo żywotne, stalowa kaseta, więc wróży nam ona długą żywotność. Z przodu taka ciekawostka, mamy tutaj zamontowane urządzenie O-Chain. Co to jest urządzenie O-Chain? Jest to taki system, który powoduje, że tutaj mamy luz tak naprawdę między silnikiem, korbą a tą zębatką. Ten luz jest nam potrzebny, dlatego że mamy tutaj olbrzymi skok zawieszenia 200 mm. Jeżeli nie mielibyśmy tego O-Chaina, no to wtedy ten rower by nas przy dużych dobiciach tylnego zawieszenia kopał trochę po korbach. Tutaj właśnie to zjawisko kickbacku jest zlikwidowane poprzez zastosowanie O-Chaina dedykowanego do rowerów elektrycznych. Kierownica w tym rowerze bardzo mi siadła. Mamy tutaj kierownicę marki Rental. Jest to marka, która mi była dobrze znana jeszcze z czasów, kiedy ścigałem się na motocyklach. Jest to kierownica aluminiowa o takim sporym wzniosie. Dosyć mi spasowała, bardzo wygodnie mi się na tej kierownicy jeździło podczas testów. Hamulce zastosowane w tym rowerze to Sremy Cody. I ktoś powie, dobra, zwykłe Cody RSC, a jednak okazuje się, że niezwykłe. Dlaczego? Ponieważ pan Phil Sutton zrobił tutaj coś niesamowitego, to znaczy przerobił te zaciski hamulcowe. W zasadzie wszystkie rowery teamowe są przerobione. Na czym polega ta przeróbka? Po prostu zastosowane tutaj są zupełnie inne tłoczki. W takim zacisku mamy 4 tłoczki. Te tłoczki przez Phila są robione z tytanu. Są naniesione na te tłoczki odpowiednie powłoki. Powoduje to, że te tłoczki mega, super leciutko chodzą w zacisku, ale co najważniejsze, mają specjalną konstrukcję, która powoduje, że ciepło z klocków nie jest przenoszone na tłoczki i nie jest przenoszone na cały zacisk, więc te hamulce po prostu temperaturowo zachowują się dużo bardziej stabilnie. Phil też mówi, że zdecydowanie mniejsze jest zużycie klocków na tych hamulcach. Jeśli chodzi o tarcze, to mamy tutaj olbrzymie tarcze Galfera. Te szarki zastosowane bardzo drogie, 220 mm z przodu, 220 mm z tyłu, więc hamulce bardzo potężne, ale masa też roweru jest spora, więc musimy mieć solidne hamulce. Ja ten rower oczywiście dla Was poważyłem i teraz specyfikacji: na baterii 500 rower waży 25,3 kg,
a z baterią 750 rower waży 26,5 kg. Z tą baterią 500 jest ciekawy temat, bo tak naprawdę ta 500 zrobiona została na bazie obudowy do 750, po prostu wymienione są wnętrzności na inne i dzięki temu bateria ma mniejszą pojemność, ale też jest zdecydowanie lżejsza. Sztyca podsiodłowa w tym rowerze to znany i lubiany bike yoke. Jest to sztyca, która ma tutaj magiczny taki port, w który wkładamy Imbus 4. Po co? Po to, że jeżeli nam się ta sztyca zapowietrzy, to możemy ją w bardzo prosty sposób błyskawicznie odpowietrzyć. Drop tej sztycy, proszę bardzo, 213 mm, czyli sztyca naprawdę długa. I tutaj mamy bardzo niski przekrok tej ramy. Musimy odpowiednio dobrać sobie wielkość roweru, ponieważ może być taka sytuacja, Mateusz, który ze mną jeździł, okazało się, że chciał wypuścić sztycę, ale nie dało się, ponieważ jeździł na rozmiarze K2. No i tutaj już osiągaliśmy ten moment, kiedy już były napisy, że nie można więcej sztycy wyciągnąć. Więc tutaj rama ma bardzo niski przekrok, ale minusem jest to, że nie możemy sztycy za wysoko w tym rowerze wyciągnąć. Ale co ciekawe, 213 wchodzi w rowerze downhillowym, niesamowite. Przejdźmy do wrażeń z jazdy. Czy w tym rowerze zauważyłem jakieś wady? Tak, zauważyłem wady 3. Przede wszystkim rower jest stosunkowo głośny. To znaczy, jeżeli jedziemy tym rowerem po nierównościach, to zauważyłem, że łańcuch mocno tutaj uderza prawdopodobnie o te widełki. Może przydałyby się tutaj jakieś większe gumy, bo tak naprawdę zjeżdżając z góry po takiej trasie z kamieniami cały czas słyszałem ten tłukący się łańcuch. Tutaj chyba ta kultowa ścianka. Druga sprawa, rower ma zamontowanego tego O-Chaina. Jest to urządzenie, które w sobie ma tu zamontowane takie gumy, elastomery, więc tutaj cały czas to urządzenie między sobą, między dwoma pierścianami wykonuje małą pracę. Oczywiście silnik daje 85 Nm, my też generujemy sporo Nm z nogi i skutek jest taki, że po prostu to urządzenie jest mega głośne, czyli jak podjeżdżałem tym rowerem, to cały czas słyszałem quick, 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 skrzypienie tego O-Chaina, więc prawdopodobnie jakieś rozebranie, nasmarowanie by to trochę uciszyło, ale rower jest głośny. Trzecia wada tego roweru to jest prowadzenie tego roweru w zakrętach. Koncepcja, tak jak powiedziałem, tej ramy mnie nie przekonuje. Tutaj mamy olbrzymią baterię 750 zamocowaną. Większość producentów robi to w ten sposób, że tą baterię starają się kłaść tutaj jak najniżej. Niektórzy rotują silnik, żeby bateria była jak najniżej. Wtedy mamy niskość, środek ciężkości i rower dobrze skręca. Ten rower według mnie skręca słabo. Wszelakie zmiany kierunku, przekładanie roweru z lewej na prawą stronę są trochę utrudnione w stosunku do rowerów takich, które mają nisko środek ciężkości. Czy rower ma jakieś zalety? Oczywiście, że ma zalety. Przede wszystkim zaletą tego roweru jest doskonały napęd Boscha, który powoduje, że ten rower naprawdę świetnie podjeżdża. Kolejną cechą tego roweru jest to, że podsiodłówka w tym rowerze jest niemalże pionowa, jest bardzo stroma. W związku z tym siedzimy niemalże nad silnikiem, więc gdy podjeżdżamy absurdalnie strome rzeczy, to ten rower po prostu spina się kosmicznie. Rower ma też świetne zawieszenie, bo mamy tutaj najnowszego Boxera na grubych lagach. Ten widelec pracuje doskonale na trasach w Myślenicach, po prostu nie miałem problemu. Pakowałem się w największy bałagan i jedynie tylko wybierałem prostą linię i to zawieszenie doskonale się przetacza przez nierówności. Ten wysoki środek ciężkości tego roweru powoduje to, że w związku z tym, że ta masa jest wysoko, to jak już się złożymy tym rowerem w zakręt, rower ten pozostaje bardzo stabilny w zakręcie i wtedy bardzo fajnie pod nim pracuje zawieszenie. Małe butikowe firmy rowerowe mają trudno w tych czasach. Aby przetrwać, muszą czymś się wyróżniać od masówki. Czy działalność pana Leo Kokkonena była z góry skazana na porażkę? Czy Leo Kokkonen poszedł za grubo z designem? Czy jest sens produkować ramy rowerowe, frezując je z wielkiego bloku aluminium? Czy ważniejsza przy projektowaniu roweru jest forma czy funkcja? Czy jest sens produkować przeciętnie jeżdżące rowery, których główną zaletą jest to, że wyróżniają się wśród treków? Zostawiam Ciebie, widzu, z tymi pytaniami. Daj znać w komentarzu, co myślisz. I nie wiem, czy zauważyliście, ale na każdym z tych rowerów są błotniki Vision Velo. Jest to polska firma produkująca błotniki. Teraz powstał błotnik do najnowszego Boxera i to jest dosyć ciekawe, że mała polska firma jest partnerem teamu wyścigowego, który ściga się w Pucharze Świata w DH. Do zobaczenia za tydzień.